aplikacje, systemy, które budujemy, kształtują się na wzór zespołów, które powołamy. Ile to taki, Krzychu, według Ciebie jest sensowny czas, żeby zacząć dzielić ludzi? Również popełniliśmy tu pewne błędy, będę o tym zaraz mówił. Mamy dobrego specjalistę, ryzyko beznadziejnego lidera. Chciałem, żeby zmaksymalizować coś, co nazwałem happiness factor każdej osoby, to żeby te stare zespoły uśmiercić. Tamte zespoły nie istnieją, to jest historia, którą wspominamy oczywiście, ale nie ma tak, że to jest na przykład zespół Dexter plus 2 nowe osoby, tylko to jest zupełnie nowy zespół. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak skalować zespoły. Czyli kiedy mamy sytuację, kiedy rośniemy, przychodzi więcej ludzi i zespół dochodzi do sytuacji, kiedy zrobi się wielki. Ile to taki, Krzychu, według Ciebie jest sensowny czas, żeby zacząć dzielić ludzi? No tak pomiędzy 5 a 9 osób to jest taka strefa, w której powinniśmy się zastanawiać już nad tym, jaka będzie przyszłość naszego zespołu. Jeżeli macie w tym momencie 10, 12, 15, a słyszałem o zespołach po 30 osób, to zdecydowanie ten odcinek jest dla Was i co ważne, porozmawiamy sobie o tym, co my tutaj zrobiliśmy, a dokładnie co Ty zrobiłeś. Także Krzychu, pochwal się, jak w ogóle podszedłeś do tematu dzielenia się zespołów? Na samym początku zaznaczę, że nie ja zrobiłem, tylko zrobiliśmy to w całym naszym zespole z naszymi team liderami, z naszymi członkami zespołów. I ten odcinek nazwaliśmy Jak skalować zespoły, część pierwsza, bo co jest ważne, to że ten proces przeprowadziliśmy 2 lata temu. Wyciągnęliśmy pewne wnioski, no już wiemy, co moglibyśmy zrobić lepiej. Ale teraz właśnie tymi wnioskami, tym co zrobiliśmy i tymi wnioskami się z Wami podzielimy. Jak wyglądała u nas sytuacja? Mieliśmy 2 zespoły, które pracowały nad konkretnym zakresem projektów z jednej dziedziny i mieliśmy tam 4 aplikacje. 2 nowe aplikacje, każdy z zespołów miał swoją nową aplikację plus 3 wspólne aplikacje legacy. Więzy między członkami tych zespołów były mocne, czyli byli ludzie dobrze zakumplowani, pracujący z sobą już od dłuższego czasu. Te zespoły miały 5-letnią historię, więc no to nie były takie ad hoc zespoły, tylko jednak długo trwały. I doszliśmy do momentu, kiedy każdy z tych zespołów miał 9 pracowników. No to już byliśmy naprawdę na szczycie tych naszych możliwości. Trochę już było późno na to, żeby pomyśleć nad jakimiś zmianami, ale to wynikało z różnych procesów, które się działy, że mogliśmy dopiero wtedy do tego podejść. Każdy z zespołów oczywiście miał swojego team lidera. Jedna z team liderek była na macierzyńskim, więc tutaj też mieliśmy taką dodatkową sytuację, że tam była zastępowana przez kogoś. No i stanęliśmy przed tym wyzwaniem, że mamy 2 zespoły po 9 osób, mamy w sumie 5 aplikacji, no i coś musimy z tym zrobić. Gdzie pojawiły się te pierwsze sygnały, że trzeba to wszystko podzielić? Było kilka takich powiedzmy sygnałów, które spowodowały, że stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić. Pierwszy taki mocno teoretyczny, czyli pracujemy w Scrumie, no i Scrum przewiduje pewne takie ramy. Te 9 osób to jest taki już absolutne maksimum. Team liderzy też zaczęli dostrzegać, że im ciężej się pracuje z większą liczbą osób, no bo jednak team lider musi mieć taką relację 1 na 1 z każdym pracownikiem, mówiliśmy o tym już wielokrotnie i jeżeli mamy 9 osób, no to naprawdę ciężko mieć taką relację z każdym. Mieliśmy świadomość pewnych sympatii czy antypatii między ludźmi w zespołach i to też jest, może to nie był jakiś czynnik powiedzmy motywujący nas do zmiany, ale coś o czym wiedzieliśmy, że niektórym się lepiej pracuje, niektórym ze sobą gorzej. Ale przede wszystkim to była ta po prostu liczba ludzi. To był sygnał, że musimy coś zrobić, za duże są te zespoły po prostu. No dobra, i jak do tego podeszliście? Bo z tego co ja wiem, to nie było, że wzięliście siekierę, ciach na pół, tylko jednak podeszliście do tego dużo sprytniej. Oczywiście. Jesteśmy bardzo dużą firmą i w korporacjach czasem tak się dzieje, że niektórzy narzekają, w przeciągu 5 lat miałem 10 szefów. I zawsze to przychodzi gdzieś tam z góry informacja, dobra, od jutra jesteś w innym zespole i gdzieś tam cię indziej przesuwamy. Często to są jakieś
operacje na Excelach, które gdzieś tam kierownicy wyższego szczebla podejmują. U nas nie chcieliśmy, żeby to tak wyglądało. Staramy się podejmować decyzje w zespołach wspólnie. Więc przygotowując się do tego, oczywiście rozmawialiśmy o tym w gronie team liderów, łącznie z product ownerem, ale przyjęliśmy kilka założeń. Pierwsze założenie, które przyjęliśmy, no, że trzeba rozdzielić odpowiedzialność za aplikację. Ten ownership, właścicielstwo, odpowiedzialność za aplikację to jest coś bardzo ważnego, żeby każda aplikacja miała swojego właściciela, kogoś, kto czuje się za nią odpowiedzialny. Priorytetem było dla nas to oczywiście, żeby te zespoły zmniejszyć do takiej liczby, która jest ogarnialna, która będzie ze sobą w łatwy sposób pracować, czyli do takiej 5-6 osób. Oczywiście musimy mieć jakieś role w zespole, które muszą tam być, czyli musimy mieć team lidera, musimy mieć senior dewelopera. Akurat się tak złożyło, że wtedy mieliśmy 3 seniorów. Musimy mieć oczywiście deweloperów, musimy mieć testerów, w związku z tym no, musi być jakiś skład tego zespołu. Mieliśmy również kwestię team liderów, czyli zespół musi mieć team lidera. Mieliśmy tutaj trochę utrudnioną sytuację właśnie z koleżanką, która była na macierzyńskim. Utrudnioną w tym sensie, że musieliśmy się zastanowić, co zrobić do momentu, kiedy ona wróci. Mówisz, że to był problem odnośnie team lidera, ale czy to nie było tak, że na to zastępstwo ktoś musiał być głową tego zespołu przez ten czas, to chyba też było ułatwienie, bo później naturalnie jakby mieliście 3 team liderów, tak? Po jednym na zespół. Tak, zdecydowanie. Tutaj byliśmy w świetnej sytuacji, że nie musieliśmy zrobić czegoś, o czym mówiliśmy w naszym pierwszym odcinku, czyli ze świetnego specjalisty zrobić słabego, beznadziejnego lidera. Tutaj mieliśmy osobę, o której wiedzieliśmy, że ma w sobie taki pierwiastek liderstwa, więc to nam znacznie ułatwiło, chociaż również popełniliśmy tu pewne błędy, będę o tym zaraz mówił. No dobra, czego nie wzięliście pod uwagę przy tych przygotowaniach? Pierwsza rzecz, którą teraz oczywiście z perspektywy czasu wiemy, że może dobrze by było, żebyśmy wzięli pod uwagę, ale wtedy nie wzięliśmy, to chociażby takie frameworki związane z architekturą zespołów, chociażby team topologies. To jest wtedy dopiero się tego uczyliśmy i no jeszcze nie czuliśmy się na siłach na tyle, żeby to wziąć pod uwagę. Nie wzięliśmy też pod uwagę prawa Conwaya, czyli tej zasady, która mówi o tym, że aplikacje, systemy, które budujemy, kształtują się na wzór zespołów, które powołamy. To wynika z tego, że nie za bardzo mieliśmy luksus, żeby tworzyć coś od nowa, od zera, tylko po prostu mieliśmy jakieś aplikacje i musieliśmy raczej kształtować zespoły dookoła tych aplikacji, chociaż oczywiście fajnie było mieć taką ambitniejszą wersję i bardziej rozszerzoną, żebyśmy w to weszli głębiej. Nie wzięliśmy też pod uwagę testów profilowych, pewnie ze smutkiem się do tego odniesiesz. Wynikało to z tego, że musieliśmy po pierwsze szybko działać, po drugie nie mieliśmy wszystkich osób przetestowane, a po drugie już tak bardzo pragmatycznie w tamtym momencie akurat zrezygnowaliśmy z jednego dostawcy tych właśnie rozwiązań związanych z testami profilowymi i po prostu już nie mogliśmy przetestować tych osób, które były nieprzetestowane tymi testami, które mieliśmy przetestowane. No to spowodowało dużą trudność w tym, żeby przetestować wszystkich i jakoś ich dobierać. Więc tego też nie wzięliśmy pod uwagę. No to w takim razie jak układaliście te zespoły, żeby to miało ręce i nogi? No bo jaki był wkład tego, że dana osoba będzie pracować w zespole A nie B, a nie C? No właśnie, to teraz możemy przejść do tego elementu, czyli jak w ogóle to zrealizowaliśmy. Pierwsza rzecz, którą w ogóle braliśmy pod uwagę, to to, czy rozbijemy sobie tę całą grupę osób, te 2 zespoły na 3 czy na 4 nowe zespoły. To był taki start, który braliśmy pod uwagę. No i tutaj popatrzyliśmy na to, jakie role mamy wymagane w każdym zespole, czyli mieliśmy ten, powiedzmy, takie minimum, że w każdym zespole chcielibyśmy mieć seniora, team lidera oczywiście oraz testera, plus projekty. No i skoro mieliśmy 2 takie korowe projekty wydevelopowane od zera i 3 projekty legacy, plus mieliśmy 3 seniorów i potencjalnie 3 team liderów, więc tutaj dosyć szybko odrzuciliśmy tę opcję z 4 zespołami. Stwierdziliśmy, że to za bardzo rozbuduje naszą organizację. Mieliśmy też kwestię product ownera i analityka biznesowego, czyli no też jest jakiś próg skalowania w takim typowym wymiarze organizacyjnym, czyli jeżeli chcemy, żeby product owner był obecny w zespole,
żeby chodził na wszystkie wydarzenia, żeby był na bieżąco. U nas stawiamy na politykę, że product owner i analityk biznesowy pracują bardzo blisko z zespołem, bardzo mocno. To nie są jakieś osoby, które siedzą na innym piętrze i się widują z zespołem raz na 2 tygodnie przy sprint review, tylko są na bieżąco. No to po prostu była kwestia kalendarza. Więc szybko doszliśmy do wniosku, że 3 zespoły to jest takie idealne rozwiązanie. Wtedy mielibyśmy te 3 zespoły po około 6 osób. Super, no to wiem, wybraliście już liczbę, wybraliście skład. No i teraz jak poprzydzielać tych ludzi? No to wiemy, że mamy sobie trzy worki, no ale jak mówiłeś, gdzieś tam niektórzy nie za bardzo lubili siebie, albo nie lubili ze sobą pracować, albo były jakieś tarcia, no to co z tym zrobiliście? Bo to chyba jest naturalne w każdej firmie, tak? Nie każdy lubi się z każdym i co z tym zrobić? Pierwsze ćwiczenie, które sobie zrobiliśmy tak na naszym poziomie team liderów i menedżerów, to przygotowaliśmy kilka takich hipotetycznych zestawień, jak te zespoły mogłyby wyglądać. Pierwsze wersje to w ogóle ja sobie sam zrobiłem. Bawiłem się w Miro, tam można łatwo sobie te klocki przesuwać. Potem zaangażowałem w to team liderów i też robiliśmy sobie jakieś wersje. I mieliśmy jakieś wersje, pomysły, jak to może wyglądać. Ale jak już wspomniałem wcześniej, no nie chcieliśmy zakomunikować ludziom, dobra, to jest finalna wersja i tak będzie. Bo po pierwsze, to byłoby przeciwne takim naszym wartościom, że powinniśmy to wspólnie decydować na ten temat, że powinniśmy być transparentni. A po drugie, no pewne decyzje nie musimy, jak wspominaliśmy o tym wielokrotnie, nie musimy trzymać się kurczowo tego, że ci menedżerowie podejmują pewne decyzje. I zaczęliśmy bardzo wcześnie być bardzo transparentni, to znaczy komunikowaliśmy zespołom już w ogóle od samego początku, że musimy podjąć jakieś działania, bo mamy za dużo ludzi w zespole. Potem było, rozważamy takie, a nie inne opcje. Więc cały czas otwarcie komunikowaliśmy, żeby ludzie wiedzieli, że coś się dzieje i gdzie jesteśmy w tym procesie. Potem wymyśliłem coś takiego, co sobie nazywałem Happiness Matrix. I to polegało na tym, że poprosiłem team liderów, żeby wysądowali, dowiadywali się od ludzi na rozmowach 1 na 1, chociażby z kim chcieliby pracować, z kim nie chcieliby pracować, jakby widzieli ten podział zespołów, jakie mają pomysły. Czyli po pierwsze zbieraliśmy te pomysły, a po drugie na podstawie wszystkich tych informacji, które otrzymaliśmy, przygotowałem taką macierz, gdzie była informacja, kto z kim chce pracować i to był 1, albo kto z kim nie chce pracować, to wartość -1. Oczywiście te relacje były w 2 strony, czyli ktoś mógł z kimś chcieć pracować, a ta druga osoba na przykład mogła nie chcieć albo być obojętna. Więc przygotowaliśmy taką macierz, gdzie właśnie te preferencje miały wartość numeryczną. I to dostarczyło nam dużej liczby informacji, gdzie widzieliśmy pewne konflikty. Widzieliśmy osoby, które są, niezbyt dobrze się z nimi współpracuje. Widzieliśmy osoby, z którymi wszyscy chcą współpracować. I to nie było coś, czym byliśmy zaskoczeni, bo przez te rozmowy 1 na 1, przez ogólnie rzecz biorąc świadomość tego, co się dzieje w zespole, dużo z tych rzeczy wiedzieliśmy. Niemniej jednak to nam pomogło to zwizualizować. I gdy wprowadziliśmy to do Excela, zrobiliśmy taką tabelę, to potem, co chciałem zrobić, podzielić osoby na zespoły, przyjmując konkretne kryteria. Chciałem po pierwsze, żeby żadna osoba nie pracowała z jakąś osobą, z którą nie chce pracować. Czyli powiedziałeś, że nie chcesz pracować z Kowalskim, to nie będziesz pracował z Kowalskim. Druga rzecz, chciałem, żeby zmaksymalizować coś, co nazwałem happiness factor każdej osoby, czyli żeby ta osoba pracowała z jak największą liczbą osób, z którymi chciałaby pracować. I trzeci punkt, chciałem też zmaksymalizować happiness factor zespołu, czyli żeby ta wartość tych wyborów ludzi sumarycznie w każdym zespole była jak największa, czyli żeby nie było zespołu, gdzie na przykład są same osoby, które obojętnie pracują z takimi osobami, co im wszystko jedno, czy by pracowały, czy nie, a jest inny zespół, gdzie jest na maksa po prostu wszystkich osób, są te połączenia takie pozytywne. Chciałem, żeby to było mniej więcej na równym poziomie. I to była kwestia przydzielenia osób do zespołów. Ludzie ze sobą chcieli współpracować, a załóżmy, że co by się stało, gdyby ci ludzie nie chcieli ze sobą współpracować? I jak do tego podejść? No bo zakładam, że nasi widzowie mogą mieć sytuację, że albo będzie pozytywnie, albo będą na przykład będzie więcej tych zgrzytów niż na przykład u nas. I co w takiej sytuacji zrobić? Takie jakieś scenariusze w głowie tam wtedy mieliście, budując tą matrycę? Tak, to jest dobre pytanie.
Przede wszystkim byliśmy świadomi wcześniej, na przykład były konflikty jakieś konkretne. Osoba A nie chce współpracować z osobą B i z wzajemnością. Byliśmy tego świadomi i oczywiście pracowaliśmy nad tymi konfliktami wcześniej, stosowaliśmy różne sposoby rozwiązywania tych konfliktów, no ale bez dużego zaskoczenia zobaczyliśmy, że te osoby jednak zasygnalizowały, że nie chciałyby pracować z tą drugą osobą. Nie było dużo przypadków, pojedyncze takie. I tu mieliśmy takie szczęście, że nam się udało te osoby rozdzielić. Druga kwestia, była taka osoba, z którą sporo osób nie chciało pracować. Zdecydowanie. I tu mieliśmy duży zgryz, co z tym zrobić. Przydzieliliśmy tę osobę faktycznie do zespołu, gdzie nikt nie zaznaczył, że nie chciałby z nią pracować, ale też nikt nie zaznaczył, że chciałby z nią pracować. Po prostu była taka duża obojętność w tym zakresie. I to jest faktycznie coś, nad czym trzeba się zastanowić bardzo uważnie i spędziliśmy bardzo dużo czasu często rozmawiając, czy ta osoba może być w tym zespole, czy nie będzie, jakie będą konsekwencje. Potem musieliśmy rozważyć te konkretne relacje z osobą A, z osobą B, z osobą C i tak dalej, dwustronne, jak to będzie wyglądać. Obawialiśmy się, jaka będzie reakcja, jak ludzie będą współpracować. Sytuacja jakoś się rozwiązała, też w sposób powiedzmy dosyć niefortunny, bo zaraz po tym jak ogłosiliśmy nowy podział, do czego jeszcze wrócimy, w jaki sposób to komunikowaliśmy, to akurat ta osoba powiedziała, że chciałaby od nas odejść, ale poczekała do ogłoszenia nowych zespołów, żeby nam nie psuć tego eventu związanego z ogłoszeniem nowych zespołów. Więc abstrahując od tego, czy to faktycznie nam coś popsuło, czy nie, to jakby problem się sam rozwiązał, ale dostaliśmy kolejne problemy, no bo to nam popsuło trochę strukturę tego i wymagało dużo takich zakulisowych negocjacji, żeby jakoś zapełnić dziurę po tej osobie, ale dzięki temu, że mieliśmy jakiś schemat, mieliśmy zasady, mieliśmy taki framework, to dało się to zrobić. No to super. A co z projektami? Jak żeście je podzielili? No właśnie, to jest coś, co było bardzo ważne, no bo nie tylko ludzie, ale też projekty. Są projekty, nad którymi pracujemy. I przez to, że te zespoły mieliśmy podzielone tak, że wyszło nam, że w dwóch zespołach mieliśmy akurat powiedzmy takie duże grupy ludzi, które pracowały nad tymi naszymi projektami, takimi, które był ownership per zespół, nowymi powiedzmy naszymi takimi korowymi projektami, to dosyć łatwo można było przydzielić te projekty do określonych zespołów. Dla trzeciego zespołu wycięliśmy z tej aplikacji Legacy też taką bardzo ważną część, która jest kluczowa i ten zespół przejął po prostu ownership tej dużej części. Natomiast niedobitki tych trzech aplikacji Legacy zostawiliśmy taki współdzielony ownership pomiędzy tymi trzema zespołami. Zresztą we wnioskach trochę jeszcze o tym powiem, czy to był dobry pomysł, czy zły. No dobra, a jak w tych zespołach rozwiąza się kwestia lidera? Czy to faktycznie wyszło tak, że wróciła osoba z urlopu i super i mamy 3 zespoły, 3 liderów? Czy może tam był jakiś problem? Jak też pracowaliście w trakcie tego urlopu? No bo wtedy co, 1 lider, 2 zespoły musi ogarnąć, jak to działa? Mieliśmy teraz taką sytuację, że mieliśmy 3 zespoły, jednego lidera takiego full time, jedną osobę, która zastępowała tę liderkę na macierzyńskim, no i się pojawił trzeci zespół, który trzeba ogarnąć. Więc mieliśmy pewien zgryz, pewien problem, zwłaszcza taki duży, przejściowy okres, powiedzmy dosyć ważny. To, co zrobiliśmy, to pierwszy z zespołów otrzymał tego lidera takiego etatowego. W drugim zespole ten sam lider był takim liderem tymczasowym, który, no powiedzmy, trzymał to miejsce dla tej koleżanki, która miała wrócić. Natomiast w trzecim zespole awansowaliśmy tego seniora właśnie, który zastępował liderkę. Awansowaliśmy na stanowisko team liderskie, żeby już z pełną mocą i z pełnym umocowaniem ta osoba kierowała zespołem. I z perspektywy czasu mamy kilka takich obserwacji związanych z tą sytuacją team liderską, chociaż nie wiem, czy mogliśmy to lepiej rozwiązać. Ten team lider pracujący z 2 zespołami, z perspektywy czasu, zresztą dosyć szybko zauważyliśmy, że to nie był dobry pomysł, no bo ten team lider nie mógł poświęcić każdemu z zespołów 100% uwagi. Już prawie absolutnie w ogóle nie mógł poświęcić czasu na kwestie techniczne, a to jak wiemy w naszej branży jest demotywujące bardzo, nawet dla team liderów, którzy lubią ubrudzić sobie palce w kodzie i w projektach. No i zespoły to zauważyły, wskaźniki zaczęły spadać w ENPS, w Feedback 360. No ewidentnie to nie było idealne rozwiązanie i to nie była wina tego team lidera, tylko to była wina po prostu kwestii obiektywnych, czyli ile mamy godzin w dniu
i de facto wzrosła tej osobie liczba członków zespołu z 9 do 11-12 właśnie, więc to był problem. Druga kwestia to promocja właśnie tego seniora na team lidera. Ta osoba się świetnie sprawdziła i z perspektywy czasu stwierdzam, że szkoda, że w ogóle już wcześniej tej osoby nie promowaliśmy na team lidera zespołu, ale no nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli takie przekształcenia, ale ta osoba sobie świetnie poradziła. Jeżeli by była promowana jeszcze wcześniej, to po prostu przeszło to jeszcze bardziej gładko. Awansowaliście seniora na lidera, czyli jakby właśnie to kluczowe ryzyko, no, że mamy dobrego specjalistę, ryzyko beznadziejnego lidera. I to była sytuacja, że ta osoba sama chciała, czy pytaliście się wtedy w tym zespole, czy może ktoś chce, czy ktoś inny może się nadało, czy były jakieś tarcia między gra o tron, czy coś takiego? Tutaj mieliśmy typową, bardzo dobrą sytuację, czyli tę osobę już wcześniej widzieliśmy, że to jest po pierwsze świetny specjalista, a po drugie osoba, która ma ten potencjał liderski, która wychodzi do przodu, która pokazuje inicjatywę. Czyli w tym momencie ze świetnego specjalisty ta osoba zrobiła siebie, zmieniła w świetnego specjalistę / świetnego lidera, oczywiście, który się uczy, który się wdraża w swoją rolę, ale jednak sobie dobrze radzi. I to była jedyna taka osoba w zespole, więc po pierwsze nie mieliśmy jakiejś właśnie tej walki na noże, na śmierć i życie, bo nie było konkurencji do tego tronu. Ta osoba wymagała takiego dostrzeżenia, motywacji, pokazania jej, że dasz sobie radę, że jesteś świetna w tym, co robisz. Była to pewnego rodzaju komfortowa sytuacja. Gorzej jest, jeżeli na przykład mamy 2 osoby aspirujące do tego tronu, albo gdy nie mamy nikogo. I co wtedy? Ja w takiej sytuacji uważam, że warto szukać na zewnątrz i rekrutować team lidera z zewnątrz, niż zepsuć dobrego specjalistę, żeby był słabym, miernym liderem. Tak, zdecydowanie potwierdzam to samo, że lepiej właśnie znaleźć kogoś, kto jest świadomy tej roli, niż szukać w środku na siłę, bo to jest to, od czego wszystko się w nerd management zaczęło, kiedy widzieliśmy takich przypadków za dużo i to niestety zawsze kończyło się źle. Jak komunikowaliście w ogóle tą całą zmianę? Mówisz, że już od początku to było takie przezroczyste, ale jednak były te wszystkie tarcia, ustawiania tej szachownicy, raczej się działo za kulisami. Jak w ogóle to wyglądało? Jak komunikowaliście to ludziom? Bardzo ważne dla mnie jest i dla naszego zespołu team liderskiego było to, żeby być transparentnym, czyli komunikowaliśmy cały czas, jakie są kolejne etapy, co robimy, jakie mamy pomysły. Czasami nie wchodziliśmy szczegółowo w takie rozważania, co robimy z konkretnymi osobami, co myślimy, bo wiadomo, że pewne rzeczy powinny zostać gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, ale ten taki framework, dzieliliśmy się tym frameworkiem. I kolejna ważna rzecz, że informowaliśmy biznes z wyprzedzeniem, że po tej zmianie będziemy mieli czas, kiedy zespoły będą się zgrywać, kiedy będą się wdrażać, kiedy będą się docierać, więc będziemy mieli obniżoną wydajność. I to było ustalone z biznesem. Product owner brał udział w wielu z tych ustaleniach, też był informowany na bieżąco, więc właściwie wszyscy interesariusze byli informowani o tym, co się dzieje. I gdy już doszliśmy do takiej finalnej formuły tego, jak to będzie wyglądać, spotkaliśmy się wszyscy we wszystkich zespołach. Przedstawiłem wtedy kolegom i koleżankom tą naszą Happiness Matrix. Wyjaśniłem, jak to wszystko działało. Oczywiście nie pokazywaliśmy nazwisk, tylko ogólne informacje, bo też nie chodziło o to, żeby tutaj ludzie nad tym się jakoś drążyli temat. Ważne, że mieli zaufanie do team liderów, że podeszliśmy do tego w sposób solidny i rzetelny. I ogłosiliśmy te informacje. Następnie team liderzy pracowali ze swoimi zespołami, żeby te zespoły się uformowały, żeby wymyślić nazwę, żeby wymyślić jakieś zasady współpracy. Tutaj też było ważne, żeby zespoły potem miały taki czas, kiedy nie pracowały zbyt dużo nad projektami, tylko właśnie się formowali, ustalali zasady, mieli czas dla siebie. I wtedy oczywiście, zgodnie z teorią zespołów, nawet jeżeli ci ludzie się znali i pracowali ze sobą, to jednak to wszystko był nowy zespół. Więc też wtedy każdy team lider stanął przed wyzwaniem tych takich pierwszych 90 dni lidera, żeby ustalić, co będzie dla mnie ważne jako team lider, jakie są oczekiwania, ale też bardzo dużo przykładaliśmy wagi do tego, że nawet jeżeli na przykład w jednym zespole było dużo osób z jakiegoś starego zespołu, to żeby te stare zespoły uśmiercić. Tamte zespoły nie istnieją, to jest historia, którą wspominamy oczywiście, ale nie ma tak, że to jest na przykład zespół Dexter plus 2 nowe osoby, tylko to jest zupełnie nowy zespół. I to było bardzo ważne i to bardzo pomogło takiemu właśnie zgraniu się.
Super. To jaki był feedback od ludzi? Już to wszystko się ułożyło, już każdy o tym wie, zaczyna się praca, że bardziej dostają informacje, dobra, te zespoły już faktycznie wyglądają tak, jak wyglądają i jaka była reakcja? Moim zdaniem przez to, że byliśmy dosyć transparentni, ludzie do tego podeszli z zadowoleniem. Nie mieliśmy wielu takich uwag negatywnych, że komuś się coś nie podoba. Raczej ludzie widzieli uzasadnienie i wiedzieli, co mają dalej robić, jak to będzie wyglądać, więc byli z tego zadowoleni. Zespoły się szybko zintegrowały, mimo że były to znaczące zmiany jednak. Mamy takie wnioski, już przechodząc do wniosku, że pojawiły się osoby, którym nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu, chociażby ze względu na podszlifowanie ich soft skilli, takich miękkich umiejętności, zwłaszcza jeżeli te osoby dostawały trochę więcej odpowiedzialności, czy jeżeli z takiego dużego zespołu robiliśmy mniejsze, no to wiadomo, że też wtedy na każdego członka zespołu przypada trochę większa, powiedzmy, widoczność w tym zespole. Muszą w jakiś sposób sobie te stosunki zmienić. To był taki nasz wniosek, że moglibyśmy niektórym osobom więcej czasu poświęcić, ale szybko to zauważyliśmy i potem to naprawialiśmy. Kolejna kwestia to projekty. Dosyć szybko zauważyliśmy, że brak tego ownershipu przy tych wspólnych projektach to był problem. Że niepotrzebnie to odkładaliśmy na później i że mogliśmy to jednak szybciej załatwić, szybciej to przyporządkować. To też w przeciągu tych 2 lat to zauważyliśmy i poprawialiśmy. Mówiłem o tej takiej ważnej części, którą wykroiliśmy z Legacy do jednego z zespołów. Tutaj też się okazało, że mocno dociążyliśmy ten zespół, bo to jest projekt, który jest ważny w przypadku Black Friday, taki dosyć kluczowy, tam jest pewne obciążenie, zwłaszcza w listopadzie. To była duża odpowiedzialność dla tego zespołu, ale tutaj sobie radziliśmy chociażby nadal organizując pomoc innych zespołów, żeby te osoby nie czuły się pozostawione samym, natomiast to było dobre, że każdy z zespołów miał swój ownership. Z takich jeszcze wniosków, co mogliśmy robić lepiej, to wracając do tego, co mówiłem na samym początku, żałuję, że nie weszliśmy mocniej w takie frameworki, które są znane, lubiane i teraz do nich wracamy, typu właśnie Team Topologies, prawo Conwaya, architektura organizacji. No ale to jest coś, czego się cały czas uczymy i pewnie jeszcze nam trochę czasu zajmie, żeby wrócić do tego i w jakiś sposób to wdrożyć. Dlatego też o tym będziemy mówili na pewno w części drugiej tego odcinka, który nagramy za rok czy 2. Ale podsumowując, to była pozytywna zmiana. Te metody, które zastosowaliśmy, dobrze nam zagrały. Moim zdaniem ten Happiness Matrix to było dobre podejście, bo właściwie nie mieliśmy dużych konfliktów w zespołach i jednak widzimy, że te zespoły dobrze działają, fajnie są zintegrowane, dobrze się ludziom współpracuje, więc to był dobry krok. Super, więc macie bardzo solidną garść informacji na temat skalowania zespołów. Dorzucimy w notatkach do tego odcinka taką przykładową matrycę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, w jaki sposób to było realizowane. Wszystkie linki również znajdziecie na stronie odcinka do książek polecanych, do materiałów, o których opowiemy na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach. No i jeżeli macie pytania o to, jak skalować lepiej zespoły, jak sobie radzić w takich sytuacjach lub czegoś żeśmy nie dopowiedzieli, to koniecznie piszcie w komentarzu, dajcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał. To zdecydowanie jest coś, co cały czas uczymy się, rozkminiamy, zastanawiamy się, jak to zrobić lepiej. Więc jeżeli uważacie, że coś, co zrobiliśmy, jest bez sensu, albo chcielibyście się skonsultować, albo chcielibyście dorzucić coś mądrego, o czym możemy powiedzieć w części drugiej, to dawajcie znać. Jestem bardzo, bardzo chętny do tego, żeby usłyszeć coś od Was. No i też podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeżeli mieliście takie okazje dzielić zespół 2 na 3 albo i na więcej, a wiem, że niektórzy z Was, którzy piszecie, takie sytuacje mieli, więc tym bardziej jestem ciekawy, na jakim etapie jesteście teraz, gdzie to wszystko Was zaprowadziło, no i też chętnie się nauczymy od Was, jak można to zrobić lepiej. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek. Do zobaczenia za tydzień we wtorek o 8. Żebyście nie przegapili następnego odcinka, zapiszcie się do naszego newslettera, zasubskrybujcie nas na YouTubie, na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!